Ja nazywam się Jurszyk Mariusz, jestem prezesem spółki Tauron Dystrybucja Pomiary i za chwilę dwa zdania powiemy o tej spółce. Ja nazywam się Jarosław Bęc, pracuję w laboratorium AMI OT w tej samej spółce. My z Jarkiem mniej więcej od kilkunastu lat zajmujemy się tematami dotyczącymi bezpieczeństwa, które jest ważne dla operatora systemu dystrybucyjnego, a w szczególności tutaj bardzo mocno zajmujemy się bezpieczeństwem liczników energii elektrycznej. Nie wiem, czy wszyscy tutaj jakby mamy tą świadomość, że dzisiaj w Polsce, ale też w Europie trwa wymiana liczników zwykłych na liczniki inteligentne. Inteligentne w takim rozumieniu, że te urządzenia nie wymagają wizyty inkasenta, żeby wykonać odczyt energii. Nie wymagają też wizyty pracownika serwisowego, żeby dokonać obsługi tego urządzenia. Wszystko na tych urządzeniach operator systemu dystrybucyjnego wykonuje zdalnie. A jak wykonuje zdalnie, to bezpieczeństwo jest bardzo mocno ważne. Mamy tutaj pewną konwergencję sieci IT, sieci OT. W tym segmencie mamy też urządzenia końcowe, które klasyfikujemy jako urządzenia OT. No i naszym zadaniem jest absolutna troska o bezpieczeństwo tych rozwiązań, dostęp, zarządzanie, nadzór, zarówno z perspektywy operatora systemu dystrybucyjnego, którego to jest element majątku, ale też perspektywa klienta dla nas jest bardzo ważna, czyli każdego z Was, kto jest klientem spółki dystrybucyjnej, spółki sprzedażowej, żeby miał poczucie, że urządzenie pomiarowe jest poprawne, jest właściwie zarządzane i nie spowoduje dyskomfortu w jego życiu, na przykład zdalnego odłączenia i braku energii elektrycznej. Za mną jest kilka cyfr na temat spółki Tauron Dystrybucja. Największy operator w Polsce, 6 milionów klientów, ponad 6 milionów klientów. To jest ponad 6 milionów urządzeń końcowych, które instalujemy naszym klientom. Wszystkie kraje w Europie mają tutaj rok 28, rok 2030 jako ten element końcowy zainstalowania 100% tego typu urządzeń. W Polsce to jest 19 milionów, obecnie mamy 10 milionów tych urządzeń na sieci. Operatorów jest 5 dużych, każdy ma tam różny stopień zaawansowania. Tauron Dystrybucja obecnie ma tych urządzeń blisko połowę i o tym za chwilę trochę więcej powiem. Jesteśmy na południu Polski, największy pracodawca, 8 tysięcy pracowników. Te cyfry, które mówią też o powierzchni działania, pokazują naszą rozpiętość i naszą tutaj złożoność. Nasza spółka pomiarowa to jest spółka w segmencie dystrybucji dedykowana obsłudze układów pomiarowych od początku do końca, z badaniem, z analizą, jak te urządzenia pracują, ale też z badaniem cyberbezpieczeństwa i dzisiaj o tym trochę Wam z Jarkiem opowiemy, jak badamy te urządzenia, powiemy tyle, ile możemy oczywiście powiedzieć i co ciekawego można tam jakby znaleźć, jak tym zarządzamy. Strategia grupy Tauron jest strategią, która w sercu, w rdzeniu ma klienta. I tak jak wspomniałem na początku, te działania, które my wykonujemy, również są skupione tutaj dla zapewnienia komfortu klienta, że urządzenia są bezpieczne i pracują w sposób poprawny. Natomiast bardzo mocno pracujemy nad wykorzystaniem nowych technologii w rozwoju spółki zarówno dystrybucyjnej, jak i pomiarowej, sztucznej inteligencji, wszystkich zagadnień, które są z tym związane, ale to jest jakby temat pewnie na trochę inną prezentację i również nad pełnym wykorzystaniem danych z liczników zdalnego odczytu. Nasza spółka oprócz tych rzeczy związanych ze światem OT wykonuje też sprawdzenia metrologiczne tych urządzeń, co też jest ważne, bo wiemy, czy urządzenie pracuje poprawnie, czy w sposób właściwy nalicza energię elektryczną. Wiemy też, jak ono jest w środku wykonane, jak wygląda separacja tam pewnych światów związanych z tą częścią metrologiczną i inną. Także zapraszamy, gdybyście byli w Tarnowie, zawsze można do nas wpaść. Jesteśmy otwarci, żeby się tutaj wymienić doświadczeniami. I teraz na kolejnym slajdzie kilka informacji już o samych licznikach, tak żeby wchodzić w temat prezentacji. Jest tutaj mapka Tauron Dystrybucja, 11 dużych lokalizacji, to są oddziały spółki. W procentach jest przedstawiona ilość liczników zdalnego odczytu, która już obecnie jest na sieci. Tak jak wspomniałem na początku, prawie 3 miliony urządzeń, zbliżamy się do połowy. To już jest dużo, to już widzimy w zarządzaniu danymi pomiarowymi
jakiego rodzaju mamy tutaj wyzwania, jakiego rodzaju mamy zdarzenia, też o co pytają nasi klienci. I teraz trochę takie spojrzenie technologiczne. Liczniki komunikujemy dwoma technologiami. Pierwsza to jest technologia radiowa po sieci komórkowej, czyli powszechny GSM. I tych urządzeń mamy około 2 miliony, ponad 2 miliony sztuk na sieci. Drugą technologię, z której korzystamy, to jest technologia komunikacji po linii elektroenergetycznej, głównie na obszarze Wrocławia wykonana. Też bardzo ciekawe doświadczenie, jak te urządzenia z sobą rozmawiają, jak się komunikują. Co ciekawe, to dla nas był pierwszy taki poligon doświadczalny. Tą instalację wykonaliśmy między 2013 a 2017 rokiem i tam bardzo mocno testowaliśmy bezpieczeństwo. Na kanwie naszych doświadczeń podzieliliśmy się tym trochę z rynkiem. Powstało rozporządzenie w sprawie systemu pomiarowego. To jest pierwszy dokument prawny w Polsce, w którym są zdefiniowane wymagania cyberbezpieczeństwa tej infrastruktury po stronie operatora systemu dystrybucyjnego. Więc fajnie, że mieliśmy w tym udział, ale tą wiedzę wykorzystujemy tutaj w grupie Tauron do tego, żeby standaryzować obszar OT, a my w tym momencie wykorzystujemy to praktycznie po naszej stronie. Także tyle słowem wstępu o technologii, o pewnej wizji i do którego celu tutaj dążymy, ten rok 2030. Jest dużo smaczków technologicznych w tej całej instalacji. Na przestrzeni czasu technologia się zmienia i bardzo mocno trzymamy rękę na pulsie. I teraz kilka zdań już powiemy, przechodząc do urządzeń, jak się tym zajmujemy, na co zwracamy uwagę, jakie mamy wnioski i przemyślenia. To tak, w pierwszej części opowiem trochę o interfejsie HAN, co to jest, jak dane pozyskiwać z tego interfejsu licznika energii elektrycznej. A natomiast w drugiej części trochę opowiem o bezpieczeństwie liczników. Skąd się wzięły wymagania bezpieczeństwa i podam przykład kilku takich wymagań. To tak, sieć HAN jest to sieć domowa, łącząca w sobie urządzenia, dająca możliwość sterowania tymi urządzeniami i odczytu z nich danych. Tak? Sieć HAN dla liczników energii elektrycznej jest wyspecyfikowana w dwóch rozporządzeniach. Jedno jest to rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie wymagań dla standardów komunikacji między licznikiem zdalnego odczytu a urządzeniem odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oraz dla tych urządzeń na potrzeby komunikacji z licznikiem. Natomiast drugie rozporządzenie jest to rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie systemu pomiarowego, gdzie w załączniku numer 1 są opisane szczegółowe wymagania dla licznika, w tym dla interfejsu HAN tego licznika. Teraz jak mogę jeszcze uzupełnić, bo tu będę się też trochę starał wtrącać, ta sieć HAN jest o tyle ważna dzisiaj w Polsce, że tak jak Państwo widzicie, mamy zmianę miksu energetycznego w kraju. Dużo energii, to jest energia, która pochodzi z paneli fotowoltaicznych, z małych źródeł, które wytwarzają energię elektryczną i tym obszarem operator systemu dystrybucyjnego stara się koordynować, nie zarządzać, tylko koordynować, bo są to urządzenia, które są w instalacji każdego klienta. My dzisiaj Wam opowiemy o tym, jak licznik komunikuje się z tym światem, bo to jest pewien punkt styku i pewien element konwergencji tych dwóch elementów, na które zwracamy uwagę i powiemy, jak wygląda bezpieczeństwo. Natomiast dzisiaj w kraju bardzo dużo mówi się i pracuje się nad tym, jak bezpiecznie wykonywać te instalacje u klienta, żeby one spełniały pewne standardy bezpieczeństwa, no i były zgodne ze sztuką. My dzisiaj o tym nie będziemy mówić, bo to jest obszar klienta. Może przy innej okazji też chwilę o tym opowiemy, bo pracujemy przy tych projektach. Natomiast to jest coś, co za najbliższe 2-3 lata będzie coraz bardziej dostępnym rozwiązaniem i pewnie standardem w każdym gospodarstwie domowym. Tak, od liczników energii elektrycznej w rozporządzeniu, które przed chwilą przywołaliśmy, wymagany jest interfejs Wireless M-Bus. Jest to interfejs bezprzewodowy. W naszym wypadku działa w trybie rozgłoszeniowym. W rozporządzeniu są wyspecyfikowane takie wymagania jak to, że ten interfejs musi działać w czasie rzeczywistym, zbliżonym do rzeczywistego oraz jakie rejestry są wymagane na tym interfejsie dla klienta. Wireless M-Bus jest to standard opracowany na potrzeby inteligentnych pomiarów, m.in. liczników energii elektrycznych, ale też liczników innych mediów, takich jak wody, gazu czy ciepła. Są
trzy częstotliwości, na których działają ten interfejs. W naszym wypadku jest to 868 MHz oraz tryb pracy T1, czyli właśnie ten tryb jednokierunkowy rozgłoszeniowy. Co udostępniamy na takim interfejsie dla klienta? Udostępniamy szereg rejestrów. Rejestry te są różne w zależności od taryfy, jaką posiada klient, czy jest to jedno-, dwu- czy trzystrefowa taryfa. Na tym interfejsie udostępniamy m.in. datę, czas tej ramki, numer seryjny licznika, a w zakresie danych pomiarowych to energia czynna pobrana, oddana oraz moc maksymalna oraz moc chwilowa w obu kierunkach, a także napięcia. Za bezpieczeństwo tego interfejsu odpowiada to, iż każda ramka jest szyfrowana indywidualnym dla każdego licznika kluczem AES-128. Ramka dzieli się na dwie części. Pierwsza część jest to część jawna, niezaszyfrowana oraz druga część zaszyfrowana. W tej części jawnej mamy takie dane, które pozwalają zidentyfikować, z którego licznika to jest ramka, czyli ID producenta, numer seryjny ośmioznakowy oraz informacje, z jakiego medium pochodzi dana ramka, czy jest to licznik energii elektrycznej, czy wody, czy też gazu. Przechodząc do drugiej części zaszyfrowanej indywidualnym kluczem, odbiorca w tej części ramki ma takie dane, jak uprzednio pokazaliśmy, w zależności od taryfy, którą posiada. Tutaj mamy przykład, jak zdekodować zawartość takiej ramki tak ręcznie, można powiedzieć. Czyli mamy oficjalny dokument, w którym opisujemy takie znaczniki jak div i viv i na podstawie tych znaczników jesteśmy w stanie zidentyfikować, jakie dane są dalej wysyłane w tej ramce. Tak? Czyli tutaj mamy przykład z rejestrem energii czynnej pobranej. Na kolejnym slajdzie przedstawię drugi przykład z datą i czasem. Jest to taki specyficzny format CP48 opisany w normie wireless embassowej. To jest przykład też, jak ręcznie zinterpretować poszczególne bajty. Z punktu widzenia klienta interfejs wireless, aktywacja tego interfejsu jest uproszczona do tego, iż klient musi założyć konto w aplikacji e-licznik, wybrać zakładkę licznik oraz aktywować port HAN. Po takiej aktywacji komenda jest przez nasze systemy przesyłana do licznika, natomiast klient dostaje ten ośmioznakowy adres wireless embass plus klucz do deszyfrowania swoich ramek. I to, co przedstawiamy Wam, to jest standard ogólnopolski, to znaczy, że każdy licznik w kraju posiada interfejs bezprzewodowy, radiowy wireless embass, zabezpieczony i to, co Jarek przedstawił, część jawna i niejawna, jakie informacje przekazujemy w części jawnej, co się dzieje w tej części, która może niekoniecznie jest jawna, ale jak ją rozkodujemy, no to wszystko zawiera to, co powinien klient dostać jako informacja dotycząca jego zużycia energii elektrycznej, plus oczywiście sposób dostania się do tego interfejsu autoryzacji przez użytkownika, który w Tauron Dystrybucja bardzo mocno uprościliśmy i to się dzieje trochę w tle i urządzenia potrafią się skomunikować właśnie dzięki temu, że przez stronę internetową udostępniamy tutaj właściwe informacje autoryzujące. Tak, druga część prezentacji będzie dotyczyła bezpieczeństwa liczników zdalnego odczytu. W rozporządzeniu w sprawie ministra klimatu w sprawie systemu pomiarowego, czyli tego samego, w którym jest zapisany interfejs wireless embass dla liczników, są też wymagania bezpieczeństwa. Tutaj mamy przykład kilku wymagań dla liczników zdalnego odczytu. Na kolejnych slajdach również omówimy wybrane z tych wymagań. Może warto jakby też uzupełnić, że to, co trafiło do dokumentu publicznie dostępnego, do tego rozporządzenia w sprawie systemu pomiarowego, jakby spowodowało to, że urządzenia, które kupujemy dzisiaj jako operatorzy systemów dystrybucyjnych, po pierwsze dbają o to, żeby te dane były bezpieczne, żeby były jakby w pewien sposób integralną częścią tego urządzenia, ale
gwarantującą ich niezaprzeczalność i niezmienność. Więc tu jest parę wymagań, które mówię o tym, co się dzieje, co się powinno dziać albo nie dziać w poszczególnych elementach tego urządzenia. Mamy też wymagania, które mówią o odporności tego urządzenia. Jeżeli ono miałoby być poddane pewnym sesjom, dużej ilości zapytań, jak to urządzenie powinno się zachować, w jaki stan może wejść, jaki stan jest dopuszczalny, jaki stan jest niedopuszczalny. No i trzeci element, który dotyczy komunikacji zdalnej, czyli to wszystko, co się dzieje między systemem informatycznym, systemem OT, a tym urządzeniem końcowym, no nie może być też dziełem przypadku. Tam każda komunikacja, każde polecenie, które wydajemy do urządzenia, ma swój własny charakter, może tak powiem, i jeżeli nie jest właściwie przygotowane przez system odczytowy, no to urządzenie po prostu odrzuca taką komunikację, a my wiemy, że dochodzi do prób nieuprawnionej komunikacji i możemy jakieś działania podejmować. Dobra. Tak, odnośnie tych wymagań, takie wymagania odnośnie sprawdzamy też w licznikach. Takie sprawdzania zaczynamy od tego, od identyfikacji, co w danym liczniku mamy, tak? Czyli jakie mikrokontrolery, pamięci nieulotne. Tutaj mamy przykład z schematem blokowym takiego przykładowego licznika. Jedno z wymagań, które było na poprzednim slajdzie, to przytoczę jeszcze raz. W pamięci nieulotnej licznika zdalnego odczytu nie mogą znajdować się w postaci jawnej clear text żadne klucze szyfrujące dane pomiarowe i logi systemowe. Aby zweryfikować takie wymaganie, musimy zidentyfikować pamięci nieulotne w liczniku, odczytać je odpowiednim programatorem, no a sprawdzić, czy te dane, które są w tym wymaganiu, nie są gdzieś w postaci jawnej zapisane, tak? Sprawdzamy również możliwość manipulacji na danych zawartych w pamięci. Jedna z takich manipulacji to jest możliwość modyfikacji dziennika zdarzeń. Tutaj mamy przykład, gdzie zmodyfikowany jest dziennik z użytkownikiem danego zdarzenia, oraz drugi przykład, taki bardziej newralgiczny można powiedzieć, czyli zmiana rejestru energii czynnej pobranej danego licznika, tak? A to jest ważne, bo to, co jest po prawej stronie, jest przedmiotem chociażby faktury za energię elektryczną, więc musimy mieć pewność, że urządzenie, które trafia na sieć, nie ma tutaj jakichś elementów, które możemy kompromitować albo ktoś z zewnątrz może kompromitować. Tak. Kolejne wymaganie mówi o tym, jak licznik się też powinien zachować w przypadku takich prób modyfikacji, tak? Czyli stwierdzenie niezgodności sumy kontrolnej pamięci nieulotnej musi skutkować zapisaniem alertu w dzienniku zdarzeń. Tutaj mamy przykład. Rejestr C10 jest to rejestr numeru seryjnego licznika, no, zmodyfikowany przez nas, tak, na 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Po lewej stronie mamy fragment pamięci EEPROM. Po jakiejkolwiek modyfikacji w takiej pamięci licznik powinien natychmiastowo zareagować, czyli wykryć błąd sumy kontrolnej. No i to też jakby sprawdzamy, tak? Licznik powinien być też odporny na ataki z zewnątrz, ataki DOS, DDoS. Jak symulujemy takie ataki, licznik generalnie jest zawieszony na stacji wzorcowniczej. Tu mamy po lewej stronie taką stację. Są to stacje używane do legalizacji wzorcowania liczników, no ale też do sprawdzania takich wymagań, tak? Czyli czy w trakcie takiego ataku na dany interfejs błędy licznika i funkcje pomiarowe są prawidłowe, tak? Kolejne z wymagań, które przytoczymy, to jest to wymaganie, że wszystkie wewnętrzne złącza serwisowe licznika zdalnego odczytu powinny być nieaktywne lub zabezpieczone programowo przed odczytem i zapisem. Weryfikacja takiego wymagania, czyli sprawdzamy notę katalogową mikrokontrolerów, które są w danym liczniku i interfejs debugowania, jakie posiada dany mikrokontroler, no i sprawdzamy, czy jest prawidłowo zabezpieczony zgodnie z wymaganiem z rozporządzenia. Jakie są dalsze kroki po wykryciu jakichkolwiek nieprawidłowości w danym liczniku? Czyli zgłaszamy zastrzeżenia do dostawcy, producenta licznika.
dostawca, producent dostarcza nam poprawione oprogramowanie, które nie powinno zawierać takich błędów. My to wszystko weryfikujemy na zgodność z wymaganiami bezpieczeństwa, no oraz też cały kompleksowo licznik z wszystkimi innymi wymaganiami po takiej modyfikacji, tak? No i następnie, jeżeli wszystko już jest OK, to wtedy aktualizujemy firmware w licznikach. I to by było jakby na tyle. No wybraliśmy dla Państwa skrót dzisiaj, tak jakby tych obszarów, którymi się na co dzień zajmujemy i które weryfikujemy. Jest to ważna działalność. Jesteśmy na etapie dzisiaj 50% liczników w kraju zdalnego odczytu. Widzimy też świadomość po stronie naszych klientów, która rośnie, świadomość dotyczącą tego, że właściwie operator na sieci instaluje system OT, do którego być może można się dostać. Obserwujemy różne fora, grupy i dyskusje i zdjęcia, które się pojawiają i sobie analizujemy. Stąd wiemy, że ta świadomość jakby rośnie i to dla nas też jest pewną taką determinantą wskazującą, że działania, które tutaj podejmujemy, teraz już na etapie nawet postępowań przetargowych, wszystkie elementy bezpieczeństwa są weryfikowane, że to jest absolutnie słuszny kierunek. No i chcemy to trochę mocniej rozwijać. Zastanawiamy się tutaj nad używaniem rozwiązań nas wspierających sztucznej inteligencji do symulowania pewnych sytuacji, może bardziej złożonych, gdzie przygotowanie tego w sposób tradycyjny zajmuje dużo czasu. Tu jesteśmy w stanie trochę pewne rzeczy, testy po prostu przyspieszyć i wyciągać z tego wnioski, ale też przygotowywać się na to, co się będzie wydarzać w najbliższych latach, czyli po stronie klienta będą się pojawiać dodatkowe urządzenia w jego gospodarstwie domowym, które będą zarządzać jego zużyciem energii elektrycznej, sposobem pobierania tej energii. I tam to bezpieczeństwo, o którym tutaj mówimy, też musi być. Będą się pojawiać mniejsze urządzenia, może właścicielem też będzie ich operator systemu dystrybucyjnego, więc o to będziemy tutaj dbać.